Witam wszystkich, mam na imię Krzysiek. Chciałem zaprezentować tutorial składający się z kilku krótkich filmów pokazujący proces tworzenia gry Pong przy użyciu silnika Unreal 4. Tutorial przeznaczony jest dla początkujących. Zakładam, że wiemy, czym jest Unreal 4, no i mamy go oczywiście zainstalowanego. Zaczniemy od stworzenia projektu gry. Najbardziej ogólny projekt gry typu Pong mógłby wyglądać na przykład w ten sposób. O właśnie, tak wyglądałby potencjalnie najbardziej ogólny projekt gry, czyli mamy start naszej gry, jakieś menu główne, w tym menu głównym być może jakieś opcje typu settings, czyli ustawienia, typu wyjście z gry, no właśnie tutaj mamy wyjście z gry. Oczywiście mamy też wejście do głównego gameplaya, czyli tam, gdzie będzie rozgrywała się nasza gra. Oczywiście z tego gameplaya też możemy wrócić do My Menu z powrotem i wyjść z gry. Czyli taki bardzo ogólny schemat, tak mogłoby to wyglądać. Nasz projekt oczywiście możemy troszeczkę rozbudować, uszczegółowić i mogłoby to wyglądać na przykład w ten sposób. Tu już mamy więcej szczegółów. Możemy tutaj już wyróżnić pewne stany gry, czyli start gry, My Menu, tam byśmy mieli opcje typu start gry, ustawienia, wyjście z gry. W momencie, kiedy wybralibyśmy opcję start gry, wchodzimy do gameplaya, tutaj się nasza rozgrywka cała będzie się odbywała. Z tego poziomu możemy zrobić pauzę gry, mamy następny jakiś stan. W momencie, kiedy pauzę, gdzieś tam naciśniemy przycisk powróć, wrócimy do gameplaya. Jeżeli wybierzemy menu główne, wrócimy do menu głównego. Oczywiście w gameplayu też możemy może nastąpić koniec gry, game over, ktoś wygrał, tak? Jedna albo druga strona wygrała, wtedy też wchodzimy do My Menu. Mamy oczywiście również możliwość wejścia w jakieś ustawienia, to jest jakiś też następny stan. Tutaj będziemy mieli jakieś różne ustawienia, ale oczywiście też będzie przycisk typu back, tak? Cofnij się i w tym momencie jesteśmy z powrotem w My Menu. Jeżeli chcemy zakończyć grę, to wychodzimy. Czyli tak potencjalnie mógłby wyglądać taki bardziej uszczegółowiony projekt naszej gry. Prawdopodobnie w trakcie tworzenia gry trzeba będzie zmodyfikować ten projekt, co jest normalne, bo bardzo trudno jest zaprojektować coś idealnie, bez późniejszych jakichś poprawek. Ok, czyli mamy wstępny projekt, algorytm stanów naszej gry. Przed rozpoczęciem tworzenia gry dobrze by było zrobić jakieś szkice poszczególnych screenów, poszczególnych obrazów, tak? Da nam to wyobrażenie, jak będzie wyglądać nasza gra. Takie przykładowe screeny ja wcześniej przygotowałem za pomocą programu Paint.net. Zresztą te algorytmy też przy pomocy programu Paint.net zostały przygotowane. I zobaczmy, jakby to potencjalnie mogło wyglądać. Na przykład menu główne. Tak by mógłby wyglądać ten screen, czyli tytuł, jakieś przyciski w postaci tekstów. Start, settings, exit. Tutaj jakaś krótka informacja, kto grę stworzył. Tak by mógłby wyglądać ten screen. Zobaczmy następny. Settings. Tak by mógł wyglądać ekran ustawień. Czyli mamy tutaj 3 różne ustawienia. I przycisk Exit. Exit oczywiście wracamy do menu głównego. Sound Effect włączamy, wyłączamy dźwięki. Reset Ball. Ustawienie tego na Off spowoduje, że jeżeli gracz przepuści piłkę, to ta piłka nie wyleci poza boisko i później nie zresetuje się od samego początku od środka boiska, tylko odbije się od lewej albo prawej strony boiska i będzie można grać dalej. A tu mamy limity wyników, tak? Czyli jeżeli ja zaznaczę 10, to w tym momencie gramy do 10. Jeżeli któraś ze stron zdobędzie 10 punktów, game over. Ok, tak by mógłby potencjalnie wyglądać ekran ustawień. Zobaczmy następny. Sam gameplay. Czyli tak by to mogło wyglądać. Mamy tutaj boisko, tak? Góra, dół, lewa strona, prawa strona. Mamy rakietki. Mamy piłkę, kwadracik, robimy takiego klasycznego ponga, czyli kwadracik, no i wynik. Wynik lewej strony, wynik prawej strony.
Tak by to potencjalnie mogło wyglądać. Mamy przygotowane screeny, wiemy mniej więcej jak będzie wyglądała nasza gra. Ok, to na tyle w tej części. Mamy ogólny projekt gry, mamy szkice screenów. Zapraszam do oglądania następnych części i subskrybowania mojego kanału. Pozdrawiam.